No i witam ponownie, w szczególności tych nowych widzów, ale nie zapominam o tych, którzy już są ze mną od niedawna i nie zapominam o tych, którzy są ze mną od samego początku. Jeszcze raz wielkie dzięki. Jeśli jesteś nowym widzem, zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału na różnych social mediach i odwiedzenia mojego bloga. Wtedy nie musisz czekać na wszystkie odcinki, które są rozwleczone w czasie. Masz dostęp do nich od razu. Ale dzisiaj porozmawiajmy sobie o pieniądzach. Chyba dużo osób się na mnie wkurzy, dlatego że powiem prawdę. Powiem naprawdę jak jest jako kierowca w Anglii. A jest dobrze. Już mówię dlaczego. A jest dobrze dlatego. Dlatego, że kierowca w Anglii zarabia dobrze. Jest to jeden z najlepiej opłacalnych zawodów dla imigrantów. Dlaczego tak mówię, że jeden z najlepiej opłacanych zawodów? Dlatego, że taka jest prawda. Można pracować w banku, to nie zmienia tego faktu, że można zarobić tyle samo, co kierowca. W ogóle temat rzeka, nawet nie wiem od czego zacząć, a zacznę chyba od najważniejszego, od cyferek. Średnio kierowca zarabia 20 do 50 tysięcy. Dlaczego taka duża rozbieżność? Może powiem inaczej. To wszystko zależy od kierowcy. Jak jesteś na limited i masz dobrą księgową i jesteś już doświadczonym kierowcą, według nich, wówczas lekko, ale to naprawdę lekko, jesteś w stanie wyciągnąć 50 tysięcy rocznie. To nawet nie jest przesadzone. Jeśli ktoś mówi, że tak nie jest, to po prostu, nie wiem, albo się nie zna, albo po prostu jest tym jednym z rodaków, którzy twierdzą, że zarabia mało. 50 tysięcy to jest dużo. Bym powiedział, że to jest bardzo dużo. Ale teraz pytanie, czy są jakieś koszty związane z tym? Oczywiście, że są. A powiem Wam, ile ja zarabiam. Ja w chwili obecnej najmniej na godzinę mam 15 funtów. Najmniej. Dlaczego? No bo wyrobiłem sobie jakąś tam normę w różnych firmach. W danej firmie jeżdżę, sprawdzam się i wszystkie ciągniki mają jakąś tam zabaweczkę, która szczytuje, jakim jestem dobrym kierowcą. Cokolwiek to znaczy, no bo jedne czujniki mogą być bardziej wyczulone na coś tam, a inne na coś tam. Dlatego ostatnio miałem taką sytuację, że za każdy błąd kierowcy, czyli przekroczenie prędkości, nie wiem, jakieś zbyt radykalne hamowanie, zachowanie się na rondzie, coś tam, to jest punkcik. I po takich kilku punkcikach razy coś tam, to się na przykład zbiera tam, nie wiem, 20 przykładowo. Ich limit jest dopuszczalny na przykład 30, a na przykład gdybyś miał 80, to automatycznie i już więcej tam nie będziesz jeździł. Albo są tacy, że mają na przykład i 180. Też słyszałem o takich, no ale to mówię, każdy ma inną nogę, każdy ma inną zasadę jeżdżenia, każdy po prostu jest inny. Nigdy nie będziecie tacy jak ja, a ja nigdy nie będę taki jak ktoś. Aczkolwiek są cele, do których można dążyć. I ja mam taki jeden cel, żeby zawsze w wszystkich firmach, które podłapałem, bo na przykład ciężko się dostać do wojska, ale mi się udało dlatego, że ktoś tam nie przyszedł, ja byłem wolny, zadzwonili do mnie o 4 rano, czy tam o 3 nawet, słuchaj, najszybciej jak tylko możesz, dojedź tam i tak się właśnie wbijasz w takie kręgi. I przez przypadek. Ja w niektórych kręgach miałem jakieś tam po prostu wpadki, no ale mówię, nikt nie jest idealny. I było takich kilka sytuacji właśnie, gdzie no była lipa. Była lipa i no po prostu nie zdajesz asesmentów. Ja osobiście miałem 2 takie wpadki. Jedną miałem na asesmencie właśnie, jak mnie przyjmowali, rekrutowali do agencji, gdzie po prostu tam nie sprawdziłem świateł według strategii lub też wytycznych, jakie oni tam mieli. Ja zrobiłem po swojemu.
A drugą sprawą to był assessment dla takiego pana, w którym, jakby to powiedzieć, siedziało coś takiego, że szuka kierowcy idealnego. Okej, ja takim nie jestem, nie? Także kilka rond po prostu zrobiłem to bez ręcznego, bo było z górki, więc nie sądziłem, że jak będę stał na hamulcu, to jakoś będzie to złe, ale niestety nie zdałem tego assessmentu. Nie chodzi o papiery, bo testy są zawsze banalnie proste, jest wszędzie jedno i to samo. Natomiast powiem wam tak, kierowca zarabia dobrze, jak dobrze jeździ. Jeśli jeździsz nerwowo i się śpieszysz, co w ogóle dla mnie jest bez sensu w tym kraju, to ciężko będzie. Ciężko będzie ci się załapać na takie lepsze fuchy. 15 funtów na godzinę to jest minimum, tak jak ci mówię. Jak czasami są zdesperowani i wiedzą, że jesteś dobry i bardzo cię potrzebują, dadzą ci 25. Lekko. Bo czasami pieniądze dla nich nie grają roli. Najważniejsze dla nich jest to, żeby towar był dowieziony w całości, na czas, nawet z lekkim spóźnieniem, ale ma być dowieziony w całości, dlatego że jest bardzo, bardzo, bardzo drogi. Albo na przykład wierzą w jeszcze jedną fajną, ciekawą historię, a mianowicie wierzą w to, że całość po prostu ciebie jest warta tej świeczki. I dla nich jesteś numerem 1, 2 lub 3 i mają 3 kierowców, którym dają tylko i wyłącznie dane trasy, danymi składami i wtedy dostajesz dużo więcej kasy. I nie musisz pracować bezpośrednio dla firmy. Ja pracuję dla agencji, jestem mega zadowolony. Są tam super kobitki, gadają też niektóre po polsku, także jeśli masz problemy ze znalezieniem pracy, wbijaj na blog, pisz, pomogę ile mogę. Ja nie załatwiam pracy, ale mogę ci dać na miarę, gdzie to jest. Mamy grupę na fejsie, mamy też bloga, na blogu wszystko jest. Także przeliczcie sobie, 15 funtów na godzinę, do tego dochodzi VAT 20%. Pracujesz 45 godzin minimum w tygodniu, razy 53 tygodnie, minus 4 tygodnie, no bo chcesz też odpocząć, policz sobie ile to jest kasy. I osoby, które pracują na warehouse'ie, a ja też pracowałem na tak zwanym warehouse'ie, zarabiają dużo mniej. Także jeśli kierowca płacze, że ma źle, no to naprawdę, nie wiem, zostań sędzią, prezydentem, czy otwórz własny bank. Natomiast kierowca to jest zawód w Anglii, który jest jeden z najlepiej opłacalnych dla imigrantów. Trzymajcie się, dziękuję ciepło za wszystkie komentarze, za wszystko, co dla mnie robicie, bo każda łapka w górę, każdy komentarz, nawet ten najgorszy, jest budujący. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Do następnego. Trzymajcie się. Hej.